Nie obchodzi mnie mój niedobór snu, jak będę chciał nagrać wideo, to nagram wideo. Jak wszystkim już pewnie wiadomo, wyszedł Windows 11. Po ostatni system Microsoftu. Wielce dojrzały owoc wielomiesięcznej pracy i starań pracowników Microsoftu, za często mówię Microsoftu, którzy z potem czoła pracowali, aby dostarczyć nam pełny, wolny od błędów produkt. Co ja do cholery czytam? I czemu tu jest stare logo Windowsa? Czemu nie da się zmienić pozycji paska zadań na ekranie? Gdzie jest Windows Media Player? Kiedy tylko do sieci trafiło oficjalne ISO Windowsa 11, którego interfejs, nie ukrywam, wygląda tak jakby Apple i KDE mieli dziecko, a Bill Gates je adoptował, stwierdziłem, że podejmę się wyzwania. Wyłapać jak najwięcej błędów, niedociągnięć i ogólnych upierdliwości systemu w ciągu 1 godziny korzystania z niego. 11 została przeze mnie uruchomiona na komputerze z tą specyfikacją, a już bez przedłużania zaczynajmy z instalacją. Szczerze mówiąc, mi się aż tak bardzo to ich nowe logo nie podobało i programiści z Microsoftu zdanie moje raczej podzielali, umieszczając w instalatorze stare logo. Dobra, może nie powinienem się przywalać tak byle czego, to dopiero instalator. Na początku dam temu systemowi lekkie fory. Co myślicie o tym? Dobra, więc... Co? Zmieniam zdanie. I 3, 2, 1, go. Brak możliwości utworzenia konta lokalnego, wymuszone logowanie kontem Microsoft. Problem da się ominąć, odłączając komputer od internetu i ponawiając proces tworzenia konta. Polskie tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia. Zdarzają się błędy gramatyczne typowe dla bezpośredniego tłumaczenia tekstu z angielskiego na polski przez tłumacza Google, a niektóre elementy systemu nie są w ogóle przetłumaczone. Eksplorator skraszował przy zmianie motywu. Stary Microsoft Store, który miał być odświeżony, nadal jest tutaj. Systemowy program stwierdził, że działa na niewspieranym systemie. Windows stwierdził, że aplikacja ustawienia nie jest zainstalowana i trzeba ją pobrać z Microsoft Store, mimo że sekundę wcześniej ją zamknąłem. Teams wypadł. Jedyna zmiana ekranu zamykania systemu to brak koloru tła i pogrubiona czcionka, bo pod dosłownie każdym względem to tylko 10 ze zmienionym wyglądem. W skrócie, Microsoft w wielu miejscach nie dotrzymał słowa. Między innymi, gdzie jest ten androidowy subsystem? Ikona Teams po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy się baguje. Pasek zadań jest bardzo nieintuicyjny, na czele z obszarem powiadomień. Przycisk więcej ikon w treju nie ma animacji. Kliknięcie ikony nie przeszkadzać na pasku zadań nie przenosi cię do ustawień trybu nie przeszkadzać, tylko do kalendarza, którego faktyczne otwarcie z jakiegoś względu i tak wymaga 2 kliknięć. Jednego, żeby nad zegarem wyświetliło się małe okno pokazujące dokładnie to samo, co widać na pasku zadań, czyli datę, i drugiego, żeby rozwinąć prawdziwy kalendarz. Nie da się zmienić ustawień audio przed aktywacją systemu. Żadnych. Chyba że wrócisz do panelu sterowania, który pamięta czasy Windowsa 7. Nadal nie wszystko da się zrobić w ustawieniach i trzeba się wspomagać panelem sterowania lub edytorem rejestru. Menu kontekstowe to design gore. Ogółem cały system sprawia wrażenie niedokończonego projektu lub czegoś, co nie miało ujrzeć światła dziennego, czyli powtórka z Windowsa 8. W cudzysłowie nowe menu kontekstowe, żeby korzystać z pełni jego możliwości, i tak wymaga od użytkownika wciśnięcia przycisku pokaż więcej opcji, żeby pokazać stare menu i używać narzędzi, które zostały przez Microsoft ukryte. Po co? Cały interfejs na siłę był projektowany pod sterowanie dotykowe. Zmiana motywu znowu zawiesiła system. Nie da się zmienić położenia paska systemowego. Nie da się włączyć etykiet ikon na pasku zadań. Mogą występować jedynie w formie zwiniętej. Ustawienia są upośledzone. Tyle w temacie. Microsoft kładzie bardzo duży nacisk na korzystanie z MS Edge i aktywnie utrudnia pozbywanie się go. Widgety wymagają logowania się kontem Microsoft. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasek zadań pokazuje tylko opcję ustawień paska. Brak możliwości otwarcia menedżera zadań za pomocą myszy. Czasem wyświetla się nowe menu kontekstowe, czasem stare. Loteria. Etykiety ikon w treju się bagują. Norma. Brak zegara przy kalendarzu. Belka okien nie uległa żadnym zmianom. A szkoda. Ikony folderów w żaden sposób nie wskazują na ich zawartość. Ikony wyglądają zbyt cukierkowo, przynajmniej moim zdaniem. Polecane pliki w menu Start mogą narażać użytkowników na pokazanie
nieodpowiednim osobom swoich danych osobowych lub innych prywatnych rzeczy. Brak animacji zmiany wirtualnego pulpitu. Belki okien na podglądzie pulpitu migają. Próba zamiany miejsc wirtualnych pulpitów zawiesza interfejs. Przy otwieraniu menu Start ikony pulpitu mrugają i prześwitują przez okna. Ciemny motyw działa tylko w niektórych oknach. Aplikacja narzędzi wyświetlana w menu Start nie otwiera ustawień, tylko panel sterowania i ukazuje piękny, nostalgiczny interfejs Windowsa 7 wraz z oryginalnymi ikonami. Microsoft nadal myśli, że ktoś korzysta z komputera, mając do niego podłączony telefon stacjonarny. Tak jakby ta funkcja kiedykolwiek była popularna. Pytał cię ktoś o to? Komuś się chyba suwak pośliznął, kiedy ustawiał natężenie cienia, które mają rzucać okna. Cienie zajmują zdecydowanie zbyt dużą powierzchnię ekranu. A, wracając. Kliknięcie ikony nie przeszkadzać skutkuje przeniesieniem użytkownika do menu, z którego może wybrać opcję przejścia do ustawień tego trybu, ale dopiero jak dostanie jakieś powiadomienie. Nie da się zmienić pozycji okna kalkulatora, jeżeli jesteś na ekranie informacji o programie. Aplikacja zegara się nie włączyła, bo wymagała aktualizacji. Aplikacja zegara. Wymaga też ona zainstalowania aplikacji Spotify w celu odtwarzania muzyki w trybie koncentracji. Brak możliwości odtwarzania utworów z lokalnej moment. Kto wpadł na pomysł stworzenia wersji systemu bez żadnego odtwarzacza multimediów? Czemu to istnieje? Zaznaczenie zaznaczonego folderu w eksploratorze plików nie zaznacza go zaokrąglonym zaznaczeniem, zamiast tego zaznaczenie jest zwykłym prostokątem. Mimo to po najechaniu kursorem na niezaznaczony plik, podgląd zaznaczenia ma zaokrąglone rogi. Jestem z siebie dumny, że byłem w stanie to przeczytać. Znowu stare logo, tym razem we wbudowanej oficjalnej aplikacji pomocy. Porady dotyczące grania na Windowsie 11 wywalają użytkownika do menu głównego, zamiast przekierować go do dedykowanego artykułu, który nie istnieje. Korzystanie z wbudowanych aplikacji związanych z edycją multimediów wymaga instalacji oficjalnego patcha Media Feature Pack, który nie działa na Windowsie 11. Większość preinstalowanych aplikacji systemowych nie uruchamia się out of the box, tylko wymaga pobrania aktualizacji. Microsoft News jest wbudowane w Microsoft Edge, a mimo to z jakiegoś względu w dalszym ciągu jest osobną aplikacją. Te dwie rzeczy z menu Start mają ikony z Windowsa 7, a to ostatnie nawet nie działa w polskiej wersji systemu. Próba otwarcia ustawień terminala kończy się tym. Co też znaczy, że system źle domyślnie wskazuje programy do otwierania programów. Animacja starego menu kontekstowego potrafi się bagować. Okej. Zwyczajnie brzydki ekran logowania. Według mojej dogłębnej analizy nie jest Linuxem. Niepłynna animacja menu Start. Zostający na ekranie pasek wyszukiwania. Brak płynnego przejścia między menu Start a wyszukiwaniem. 11 korzysta z tego samego numeru wersji co 10. Internet Explorer został usunięty tylko w teorii. Brak opcji podglądu pulpitu. Żeby korzystać z tego ich snapowania okien, trzeba trzymać kursor w miejscu przez sekundę. Microsoft wie, jak zabijać produktywność. Chociażby jeszcze poprzez usunięcie możliwości przeciągania plików na ikony programów na pasku zadań w celu ich maksymalizacji. Dash to Panel w GNOME nadal ma płynniejszą animację podglądu okien niż... tu nie ma żadnej. Niektórzy mówią, że jak coś nie jest zepsute, to się tego na siłę nie naprawia. Ale ja mówię, Microsoft, jak coś nie jest nowe, to się na siłę tego nie nazywa innowacją. I to były błędy, których doświadczyłem w czasie pierwszej godziny użytkowania, które nie nagrałem, więc żeby zrobić wideo o 11, musiałem spędzić z nią drugą godzinę, podczas której też mi się udało znaleźć parę ciekawych rzeczy. Więc wracajmy do wyliczania i do instalatora z początku filmu. Zauważyliście, że tutaj nadal widnieje belka z Windowsa 7? Dożyliśmy czasów, w których nawet budzik ma umowę użytkownika. MS Store nie potrafi odtwarzać własnych filmów. W menu Start nie ma kafelków.
Dobra, nie zaliczyłbym tego do wady. Ale na pewno do wady zaliczyłbym, że nie ma w nim wszystkich dostępnych programów. Co znaczy, że Microsoft nadal traktuje swoich użytkowników jak idiotów. W Edge'u są reklamy. Zaraz obok tych sweetaśnych nowych ikon straszy stara ikona OneDrive'a. I jeszcze straszniejsza rozdzielczość tego okna. Ach tak, 4K. Panel snapowania zostaje w miejscu. Interfejs zmiany głośności pozostał niezmieniony od czasów Windowsa 8. Wiele osób, chcąc otworzyć menu Start, odruchowo wykonuje ruch szarpnięcia kursorem do lewego dolnego rogu ekranu. Domyślne ustawienia systemu to uniemożliwiają. Microsoft Store jest tak samo bezużyteczny jak zwykle, oferując swoim użytkownikom zakładki do Edge'a jako prawdziwe aplikacje. Programy aktualizują się na 99 900%. Ludzie z Microsoftu to Janusze Painta. Nie da się przenosić okien między wirtualnymi pulpitami bez przechodzenia na nie. I tylko jeden z rogów ich podglądu jest zaokrąglony. Czy te emotki według ich zapowiedzi nie miały być czasem trójwymiarowe? Cały system cierpi na problemy z wydajnością, które też mogą wynikać z tego, że nadal korzysta z tego samego systemu plików co Windows XP, czyli NTFS. I szczerze, mógłbym wymieniać tak długo, ale długość tego filmu by się naprawdę niemiłosiernie zwiększyła. Coś jest nie tak z tą numeracją. Normalnie w tym momencie chciałem zakończyć ten materiał, ale po dłuższym zastanowieniu dotarło do mnie, że przydałaby się tutaj jakaś puenta. Microsoft w swojej historii miewał zarówno wzloty, jak i upadki. Był nienawidzony Windows Millennium, a potem uwielbiane Windows XP. Trochę bardziej niedoceniane Windows Vista, a potem kochany Windows 7. Bezlitośnie hejtowane Windows 8 i... Tutaj sytuacja zaczyna się komplikować, bo nie mógłbym z czystym sumieniem nazwać Windowsa 10 systemem dobrym, ale też nie miałbym raczej żadnych wyrzutów nazywając 11 systemem jednoznacznie złym. Liczba niedociągnięć, błędów i sytuacji, w których zwykłe programy systemowe potrafiły w nim nie odpowiadać lub rzeczy, które miały być załatane w ramach programu Windows Insider jest po prostu za duża i nie przesadzałbym mówiąc, że insiderska wersja Windowsa 10 działała lepiej od rzekomo stabilnej wersji tego. I żeby nie było, mówię to jako osoba, która większość życia spędziła na Windowsie 7, wychowała się na Windowsie XP, całkowicie zignorowała fakt istnienia Windowsa 8, a potem na swoim głównym komputerze, zupełnie nie wiedząc co robi, zainstalowała wersję Technical Preview Windowsa 10, tylko po to, żeby parę miesięcy później po jakiejś dziwnej aktualizacji nie być w stanie uruchomić komputera, uciec na Kubuntu 15 coś i niecały miesiąc później zostać zmuszoną z powrotem korzystania z Windowsa. Jezu, ja pamiętam jak ja nawet Minecrafta nie umiałem na tym zainstalować. Próbowałem wtedy otworzyć archiwum Javy przez Wine'a. Wracając, ktoś mógłby powiedzieć, ale Pajtek, na pewno musiało być coś pozytywnego, co mógłbyś powiedzieć o tym systemie, przecież coś musiało ci się podobać. I to może was zaskoczyć, ale faktycznie były rzeczy, które w 11 mi się podobały. Mimo, że nie uznałbym je za takie, które miałyby kogoś przekonać do instalacji tego systemu. Chcecie je usłyszeć? Proszę bardzo. Z ekranu wirtualnych pulpitów zniknął timeline, co bardzo wyraźnie pozytywnie wpłynęło na responsywność systemu. Nareszcie jest płynna animacja minimalizacji i maksymalizacji, choć moim zdaniem i tak wymaga lekkiego dopracowania. Są ładne animowane ikony na pasku zadań. Jest pasjans. No, ładny jest ten system? Dobra, jednak nie mam więcej pomysłów. O tyle dobrego, że sterowniki od VMware nie miały żadnego problemu z instalacją. Zgaduję, że gdybym uruchomił 11 na surowym sprzęcie, to mógłbym doliczyć przynajmniej 11 kolejnych punktów dotyczących problemów ze sprzętem i sterownikami. Tutaj chciałbym zaapelować do osób obecnie korzystających z Windowsa 10, a rozważających przeniesienie się na 11. Zakładając, że wasz sprzęt jest w ogóle kompatybilny z tym systemem lub wiecie jak go zainstalować z linii komend, nie instalujcie Windowsa 11. O ile dobrze mi wiadomo, 10 ma mieć wsparcie jeszcze 4 lata, a jak jeszcze korzystacie z 7 lub 8, to tym bardziej nie macie się czym przejmować. Najnowszy system Microsoftu został wypuszczony zdecydowanie za wcześnie. Jaki jest temu powód? Pewnie chcieli zdążyć go preinstalować na nowych komputerach jeszcze przed Black Friday. Pamiętacie jak przy okazji instalatora pokazałem wam komunikat, że mój komputer nie jest wspierany przez Windowsa 11?
Było to prawdopodobnie spowodowane tym, że w ustawieniach BIOSu nie miałem włączonej funkcji TPM ani Secure Boot, których 11 wymaga, a które uniemożliwiłyby mojemu komputerowi w ogóle włączenie się. Ale czemu? Z jakiej racji Microsoft chce, żeby ludzie się pozbywali nowych, dobrze działających komputerów tylko dlatego, że nie wspierają jakiejś mało istotnej technologii, jednocześnie zwiększając ilość elektrośmieci, których prędzej czy później będzie trzeba się pozbyć lub je zutylizować? Dobra, tego nie wiem, ale mogę wam przynajmniej wytłumaczyć, co to ten Secure Boot. W momencie, w którym wciśniesz przycisk zasilania na swoim komputerze, on sprawdzi, czy system, a konkretnie jego jądro, które próbujesz uruchomić, jest godne zaufania. Jak tak, komputer się uruchamia dalej bez przeszkód. Jak nie, to prawdopodobnie jesteś użytkownikiem Linuxa i Secure Boot jest ci zwyczajnie do życia niepotrzebny. W każdym razie jedyne co zobaczysz to komunikat, że doszło do próby uruchomienia niezaufanego oprogramowania i jak chcesz kontynuować, to musisz tę funkcję wyłączyć. I został jeszcze TPM. To taki chip, który może się albo znajdować na płycie głównej komputera, albo którego funkcjonalność może być poniekąd emulowana przez procesor. Według Wikipedii zajmuje się sprawami związanymi z bezpieczeństwem, szyfrowaniem i innymi tego typu nudnymi rzeczami. Nic szczególnie ciekawego. Ale z jakiegoś względu ktoś w Microsoftie stwierdził, że dobrym pomysłem będzie nałożenie na Windowsa 11 wymogu włączenia zarówno TPM, jak i funkcji Secure Boot, żeby w ogóle przystąpić do instalacji tegoż systemu. A jeszcze raz jasno przypomnę, że wiele relatywnie nowych komputerów tych technologii nie wspiera. No cóż, no trudno. Mówię o tym wszystkim, a zdaje się, że sam nie do końca rozumiem, po co 11 jest ten cały TPM. I najlepsze w tym jest to, że ludzie z Microsoftu chyba też do końca tego nie wiedzą, bo ona sama w sobie do poprawnego działania go nie potrzebuje. Jak widzicie, po wymuszonej instalacji terminalem system działa. Na tyle poprawnie, na ile powinien. Bo przez gardło by mi nie przeszło powiedzenie, że Windows 11 działa do... Przepraszam. Po wymuszonej instalacji przez terminal, system działa na tyle poprawnie, na ile powinien. Mimo to wykorzystanie kilkuletniego posta na jakimś forum jako podstawy do robienia czegoś nie zawsze może się okazać być dobrym wyjściem. Szczególnie gdy próbując zainstalować wersję Pro systemu, kończy się to instalując wersję Education bez Windows Media Playera. Tak, wiem, że to moja wina. Chociaż... gdyby się dało normalnie zainstalować ten system, to bym nie musiał korzystać z terminala. To jednak nie moja wina, to wina Microsoftu. I mniej więcej po nagraniu tego tekstu się rozchorowałem, więc resztę tekstu czyta wam Piotrek. Wyobraźcie sobie to tak, jakbym to ja to mówił. Tworzenie tego filmu zajęło mi tak długo, że w międzyczasie zdążyła wyjść aktualizacja do Windowsa 11. A w momencie montowania już nawet kilka. Więc ja również do filmu dodaję swoją aktualizację. W skrócie, ten patch miał naprawić błędy, dodać nowe funkcje, a także poprawić wydajność i stabilność. Z błędów nic się nie zmieniło, z nowych funkcji w końcu działa Media Feature Pack, mamy odświeżonego Painta, nowy Microsoft Store i jakąś tam wczesną, aczkolwiek funkcjonalną wersję androidowego subsystemu, który, jak wszyscy dobrze wiedzą, miał być już dostępny na premierę. Z wydajności 11 na procesorach AMD działa jeszcze gorzej niż wcześniej, a ze stabilności próba otwarcia tego nowego Painta kończy się blue screenem lub w tym przypadku black screenem. Co do wydajności na Ryzenach trudno mi się wypowiadać, kiedy system nie ma tak naprawdę pełnego dostępu do zasobów komputera, co nie przeszkadzało mu uzyskać najwyższy wynik w 7-kowym benchmarku. Jak już wspomniałem przy okazji filmu o gamingu na Linuxie, z którego zresztą przychodzi tytułowy cytat Windows się. Jakby ktoś nie zauważył, to jeszcze w tym roku, a ewentualnie na początku następnego planuję zrobić porównanie wydajności w grach zarówno na Windowsie 10 i Pop OS-ie, jak i nowo wydanym Windowsie 11. Czemu tak późno? Możecie się zastanawiać. Po pierwsze, wyjątkowo zależy mi na tym, żeby wykonać ten test już po premierze Steam Decka lub po wypuszczeniu przez Valve jakiejś ważniejszej aktualizacji Protona. Przypominam o ich niedawnej współpracy z Nvidią w kwestiach DLSS. A po drugie, mam nadzieję, że Microsoft do tego czasu zdąży już załatać, powiedzmy, większość problemów, których doświadczyć można korzystając z 11.
Jeśli te dwa poprzednie argumenty was nie przekonują, to wspomnę jeszcze, że nie mam miejsca na dysku na instalację 2 dodatkowych systemów operacyjnych, a na nowy SSD mnie po prostu nie stać na razie. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco dobitny powód. Wiesz, dałoby się nawet na pendrive'ie zainstalować system, ale dobra, już nie bądźmy tacy, nie no, szanujmy się. W każdym razie, czy biorąc pod uwagę te wszystkie usterki Windows 11 okaże się największą do tej pory porażką Microsoftu? Szczerze, nie sądzę. Podejście wielu ludzi do tego systemu jest takie: no dobra, Microsoft coś wypuścił, no okej. I zgaduję, że dużo osób ledwo parę tygodni po premierze zdążyło o nim zapomnieć. Już teraz mogę wam zapowiedzieć, że Microsoft zrobi naprawdę wiele, żebyście sobie o nim przypomnieli. Pomijając ten cały dość głośny fuck up Microsoftu, sprawy związane z błędami, nietypowymi wymaganiami itd., społeczność zdaje się dość ciepło przyjmować ten system i status jego używalności zdecydowanie polepszy się w nadchodzących miesiącach. A nawet jak nie, to niech przynajmniej naprawią tego Painta. Błagam.